Dzień dobry kochani. Jakiś czas temu na kanał wleciał projekt na taką myszkę. Też tego typu na kanale jest potworek Leon z takimi właśnie długimi łapkami. A dzisiaj pokażę Wam, jak wykonać taką żabkę. Właśnie żabka jest z tego typu breloków, z takimi długimi rączkami i nóżkami. I widzicie, tutaj zrobiłam w dwóch kolorkach. Tutaj do tej żabki doczepiłam kółeczka od breloczka, a tu zostawiłam niteczkę, bo tą żabkę po prostu będę przywiązywać. I tak, co jest nam potrzebne, aby wykonać naszą żabkę? Włóczka. Ja tu pracuję na włóczce Yarnard Jeans. Do tego szydełko. Do tej włóczki dobieram 2,5 mm. Wiadomo, potrzebujemy nożyczki oraz igłę. Wypełnienie do maskotek. I ja używam kulki silikonowej. Coś tego typu. Oprócz tego potrzebujemy jeszcze oczka. I ja tutaj używam obciętych, bezpiecznych oczek. Tak, obcięłam tutaj te nóżki, bolce. A to dlatego, że oczka przyklejam na kleju na gorąco. I po to nam właśnie jeszcze jest potrzebny klej na gorąco. I oprócz tego myślę, że już nic więcej nie potrzebujemy. A zanim zaczniemy, będzie mi miło, jak zostawicie łapkę w górę pod tym filmem, jak zobaczycie inne moje treści, subskrypcję zostawicie na moim kanale, a jak macie ochotę wesprzeć mój kanał, to w opisie jest link do Buy Coffee i tam możecie postawić mi taką wirtualną kawkę. Za wszystkie kawki, kochani, bardzo, bardzo Wam dziękuję. A teraz wiemy, co robić, wiemy czym, także zaczynamy. Zaczniemy sobie od małych elementów, czyli od oczu oraz od łapek. I to jest fajne w tym wzorze, że i oczka, i łapki tutaj aż do tego momentu wykonujemy w taki sam sposób. Także już Wam pokazuję dokładnie, w jaki to sposób te elementy robimy. I tak, zaczynamy od magicznego kółka. A jak nie potraficie jeszcze zrobić kółeczka, to zapraszam tutaj do tego filmu. W nim pokazuję, jak takie kółeczko wykonać. I teraz na naszym magicznym kole, jak już będziemy mieli gotowe, wbijając się do środka pod dwie nitki, robimy 6 półsłupków. 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Mamy 6 półsłupków. Teraz zaciskamy magiczne kółko, ciągnąc za tą krótką nitkę. Mocno zaciskamy i zaczynamy drugie okrążenie. Wbijamy się w pierwszy półsłupek, który wykonaliśmy i robimy w nim 2 półsłupki. Następnie w 5 kolejnych półsłupkach, wbijając się pod dwie tutaj nitki, robimy po 2 półsłupki. 2 w jednym, 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 aż muszę policzyć, 2, 4, 6, 12, zgadza się. Mamy 12 półsłupków na okręgu. I teraz wykonujemy 48 półsłupków, robiąc każdy półsłupek osobno nad półsłupkiem. Raz, 2,
Nie będę tutaj robiła cięć. Szybciutko zrobię te półsłupki. Dwadzieścia. 4, już jestem w połowie. Trzydzieści. 38, 40, 46, 7 i 48 półsłupków. I teraz wywracamy sobie tutaj nasz elemencik na prawą stronę, tak żeby ta niteczka od magicznego kółka była w środku. I już teraz możemy sobie wypchać wypełnieniem. Nie dużo tego wypełnienia tutaj wejdzie, bo elemencik jest malutki. I tak. Teraz wykonamy 6 razy zmniejszenie, czyli 6 razy jeden półsłupek z 2. I żeby takie zmniejszenie wykonać, to wkładamy szydełko pod pojedynczą niteczkę, tą bliżej nas, bo tutaj wbijamy się normalnie pod 2 nitki, a tak to wbijamy się teraz pod jedną niteczkę najbliższego półsłupka i pod jedną niteczkę kolejnego. Teraz przez te 2 nitki przeciągamy włóczkę i przez 2 pętelki i mamy pierwsze zmniejszenie. Teraz drugie. Raz, przez 2 pętelki i przez 2 pętelki. Drugie zmniejszenie. Trzecie zmniejszenie. Czwarte. Piąte i 6. Mamy 6 zmniejszeń i kochani, teraz tak, żeby wykonać oczy, kończymy już tutaj szydełkowanie właśnie tego elementu. Zostawiamy sobie dłuższą niteczkę, żeby czymś to oko przyszyć i ją ucinamy. Myślę, że taki kawałeczek jest 20, około 5 cm. Spokojnie nam wystarczy. Tu jeszcze z zapasem będziemy mieli. Ucinamy, następnie ciągnąc w taki sposób wyciągamy. Ale żeby zrobić łapkę, i takie oczka wykonujemy 2. A żeby zrobić łapkę, wbijamy się szydełkiem w taki sposób, żeby tutaj złączyć o tak, albo przebić 2 półsłupki po 2 stronach, a następnie przeciągnąć przez nie niteczkę i przez 2 nitki przeciągnąć i zrobić 10 oczek łańcuszka. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pokazuję Wam to w taki sposób, bo bez sensu, żebym pokazywała praktycznie to samo raz jeszcze. Ucinamy następnie i też wyciągamy. I łapki robimy 4 oczka, tak jak mówiłam, wykonujemy 2. Przyklejać będziemy już na końcu, jak te oczka doszyjemy, tak właśnie po to robimy, żeby w miarę równo te oczka były przyklejone.
Także bierzemy się za resztę tych małych elementów i jak je skończymy, to będziemy robić resztę żabki. Zrobiłam tutaj wszystko to, co miałam i bierzemy się za najpierw brzuszek, a potem głowę żabki, tyle że to robimy w jednym tak jakby elemencie, także tutaj nam odejdzie zszywanie tego i zaczynamy od magicznego kółeczka. I na naszym magicznym kółku wykonujemy 6 półsłupków. Jeden, 2, 3, 4, 5 i 6. Zaciskamy nasze kółeczko i zaczynamy drugie okrążenie, wbijając się w pierwszy półsłupek, który wykonaliśmy. I w tym okrążeniu robimy 6 powtórzeń, a każde powtórzenie to 2 półsłupki w jednym. Po prostu robimy 6 razy 2 w jednym. 2, raz i 2, trzeci raz, raz i 2, czwarte powtórzenie, 1 i 2, piąte, 1 i 2, szóste powtórzenie. Kolejnym okrążeniem, a potem właśnie po tym okrążeniu mamy 12 półsłupków na okręgu. Kolejne okrążenie wykonujemy 6 powtórzeń, a każde powtórzenie to półsłupek nad półsłupkiem i 2 w jednym. Mamy pierwsze powtórzenie, półsłupek nad półsłupkiem, 2 w jednym. Drugie, półsłupek nad półsłupkiem, 2 w jednym. Trzecie powtórzenie, półsłupek nad półsłupkiem, 2 w jednym. Czwarte powtórzenie, półsłupek nad półsłupkiem, 2 w jednym. Piąte, półsłupek nad półsłupkiem, 2 w jednym. Szóste powtórzenie. I po tym okrążeniu mamy 18 półsłupków na okręgu. Kolejne 5 okrążeń wykonujemy takich samych. Mianowicie na każde jedno z tych 5 okrążeń wykonujemy 18 półsłupków. I robimy każdy półsłupek nad półsłupkiem. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 i 18 półsłupków. I takich właśnie okrążeń wykonujemy, kochani, jeszcze 5. Ja to zrobię poza kadrem. Wy również proszę je zróbcie i widzimy się za chwilę. Mamy wykonane okrążenia i teraz zrobimy zmniejszanie. Tylko się rozplątam. Ja już sobie wywróciłam na prawą stronę tą robótkę. Jeszcze Wam pokażę, jak wyglądają u mnie półsłupki na prawej stronie. Tak. A strona wewnętrzna wygląda tak. I tak, wykonujemy 6 powtórzeń, a każde powtórzenie to półsłupek nad półsłupkiem i 1 półsłupek z 2. I mamy pierwsze powtórzenie. Półsłupek nad półsłupkiem, 1 z 2. Drugie powtórzenie, półsłupek nad półsłupkiem, 1 z 2. Trzecie, półsłupek nad półsłupkiem, 1 z 2. Czwarte, półsłupek nad półsłupkiem, 1 z 2.
Piąte powtórzenie, półsłupek nad półsłupkiem i 1 z 2, szóste powtórzenie. I teraz wypychamy sobie nasz brzuszek. Bo po kolejnym okrążeniu już by nam było ciężej. Bo jeszcze jedno okrążenie będziemy robić zmniejszające. Także sobie teraz wypychamy. Już nie za dużo nam wejdzie tego wypełnienia, bo brzuszek jest malutki. I tak, mamy brzuszek wypchany. Teraz robimy raz jeszcze okrążenie zmniejszające i wykonamy tym razem 3 powtórzenia, a każde powtórzenie to półsłupek nad półsłupkiem, półsłupek nad półsłupkiem i 1 z 2. Pierwsze powtórzenie gotowe, półsłupek nad półsłupkiem, półsłupek nad półsłupkiem, 1 z 2 i jeszcze jedno takie powtórzenie robimy, półsłupek nad półsłupkiem, półsłupek nad półsłupkiem i 1 z 2. I po tym okrążeniu mamy 9 półsłupków na okręgu tutaj. I teraz już będziemy znowu powiększać naszą pracę, ponieważ zaczynamy robić głowę. I aby zacząć tutaj ogólnie powiększanie, wykonamy 9 razy 2 półsłupki w jednym. Czyli wbijamy się tutaj w półsłupek i mamy 2 w jednym. Pierwszy raz, w drugim półsłupku 2 w jednym, w trzecim półsłupku 2 w jednym, w czwartym 2 w jednym, w piątym 2 w jednym, w szóstym 2 w jednym, w siódmym 2 w jednym, w ósmym 2 w jednym i w dziewiątym półsłupku 2 w jednym. Mamy teraz 18 półsłupków na okręgu. Kolejne okrążenie. Będziemy robić 6 powtórzeń, a każde powtórzenie to półsłupek nad półsłupkiem, półsłupek nad półsłupkiem i 2 w jednym. Drugie powtórzenie. Półsłupek, półsłupek, 2 w jednym. Kolejne powtórzenie. Półsłupek, półsłupek, 2 w jednym. Następne półsłupek, półsłupek, 2 w jednym. Kolejne półsłupek, półsłupek, 2 w jednym. I ostatnie, szóste powtórzenie. Robimy półsłupek, półsłupek i 2 w jednym. I teraz mamy 24 półsłupki na okręgu. Teraz zrobimy jeszcze jedno poszerzające, tutaj powiększające okrążenie i wykonamy 6 powtórzeń, a każde powtórzenie to 3 pojedyncze półsłupki. Raz, 2 i 3 i 2 w jednym. I tak wygląda całe powtórzenie. Lecimy dalej. Raz, 2, 3, 2 w jednym,
1, 2, 3. 2 w jednym. 1, 2, 3. 2 w jednym. 1, 2, 3. 2 w jednym. I jeszcze jedno 6. powtórzenie. Raz, 2, 3 i 2 w jednym. Mamy teraz 30 półsłupków na okręgu i takich okrążeń, jak teraz pokażę, wykonamy w sumie 7. Robimy 30 półsłupków, każdy półsłupek nad półsłupkiem. I tak będzie wyglądało każde jedno z tych 7 okrążeń. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 4, 25, 26, 27, 28, 29 i 30 półsłupków. I takich okrążeń, kochani, wykonujemy jeszcze 6. 6 razy 30 półsłupków. Ja to zrobię poza kadrem i widzimy się za chwilkę. Okrążenia mam gotowe i teraz możemy się wziąć za zmniejszanie tutaj naszej żabki. Wykonamy 6 powtórzeń, a każde powtórzenie to 3 pojedyncze półsłupki, 1, 2 i 3 i 1 z 2. Mamy pierwsze powtórzenie, 1, 2, 3, 1 z 2, drugie, 1, 2, 3, 1 z 2, trzecie, 1, 2, 3, 1 z 2, czwarte, 1, 2, 3, 1 z 2, piąte i 1, 2, 3, 1 z 2, szóste powtórzenie. I już w tym momencie możemy sobie w większości wypchać tą głowę. I robimy dalej. A w ogóle po tym okrążeniu mamy 24 półsłupki tutaj na okręgu. Kolejne okrążenie to znowu zmniejszenie i wykonamy 6 powtórzeń, a każde powtórzenie to 2 pojedyncze półsłupki. 1 i 2 i 1 z 2. 1, 2, 1 z 2, drugie powtórzenie, raz i 2, 1 z 2, trzecie, raz i 2, 1 z 2, czwarte powtórzenie, 1 i 2,
1 z 2 piąte i raz i 2, 1 z 2 szóste powtórzenie. Ja sobie systematycznie tutaj dokładam tego wypełnienia. Kolejne okrążenie. Robimy 6 powtórzeń, a każde powtórzenie to półsłupek nad półsłupkiem i 1 z 2. To mamy pierwsze powtórzenie, półsłupek i 1 z 2. Drugie, półsłupek, 1 z 2. Trzecie, półsłupek, 1 z 2. Czwarte powtórzenie, półsłupek, 1 z 2. Piąte, półsłupek i 1 z 2. Szóste powtórzenie. Wypełniamy. Tu już można powiedzieć ostatecznie, tak jak uważamy, że jeszcze mamy za mało tego wypełnienia, to jest taki ostatni dzwonek, żebyśmy dopchali tą naszą głowę. Tak. I zrobimy ostatnie okrążenie, czyli wykonamy 6 razy 1 półsłupek z 2. Raz, 2, 3, 4, 5 i 6. I tak zostawiamy sobie tutaj dłuższą niteczkę i tak część może być pod to, żeby przyszyć kółeczko od breloczka, a jeżeli chcemy sobie jeszcze dłuższą nitkę zostawić, żeby gdzieś tą żabkę przywiązać, no to wiadomo, wtedy zostawiamy dłuższą nitkę. Ja sobie niteczkę właśnie zostawiam dużo dłuższą, wyciągamy ją i jeszcze musimy załatać to, co tu nam pozostało. Ja to robię w taki sposób, że najpierw sobie nawlekam igłę na nitkę, tak, nitkę na igłę i wbijając się pod pojedyncze tutaj niteczki, tak jakby co drugą tu nitkę, zaszywam tą dziurę. Tutaj dosłownie z 2-3 razy się przeszywam, a następnie wbijam się w środek, przeszywam się gdzieś dalej igłą, delikatnie sobie tutaj zaciągam, tak żeby tego sterczącego dzyndzla nie było widać. Wbijam się z powrotem tutaj i wychodzę na środku. Dobra, wszystkie elementy mamy już wyszydełkowane. Bierzemy się za składanie tego w całość. I tak, kochani, żeby przyszyć oczka, tutaj nic zbyt skomplikowanego. Doszywamy sobie je tutaj w 2 miejscach na górze głowy. I to, czy chcemy mieć szerzej, czy bliżej siebie te oczy, to już też zależy od Was. Widzicie, to żabka ma bliżej oczka, ta ma dalej. I u mnie to była totalna losowość, nie było to zamierzone. Ale uważam, że i tak wygląda to fajnie.
I tak doszywamy sobie te oczka, wbijając się najpierw w oko maskotki, potem w głowę maskotki. Tak, muszę to powiedzieć. I znowu w oko maskotki, żeby doszyć. I tak kilkukrotnie. I jak już uznamy, że mamy to odpowiednio doszyte, wbijamy się jeszcze tutaj blisko igłą i przechodzimy gdzieś niżej. Ja sobie to jeszcze tak przeszywam i tak jedno oko naszej żabki mamy doszyte. Teraz drugie. Powiem Wam, że mniej skomplikowane będzie doszywanie łapek. I tutaj, jak drugie oko naszej żabki przyszyjemy, to przechodzimy tak samo nitką gdzieś w głąb. Ucinamy ją i teraz możemy przyszywać łapki. Najpierw doszyjemy górne, a następnie dolne. I tak, górne łapki ja przyszywam tutaj. O, jak mamy szyję, to tu dosłownie zaraz poniżej. I staram się trzymać tak w miarę tutaj linii prostej z okiem. I tak przeszyłam się w taki sposób. Następnie wbijam się igłą tu w pierwsze, albo raczej w ostatnie oczko łańcuszka. Przeszywam je. I teraz wbijam się znowu w brzuszek maskotki. Przechodzę igłą. Raz jeszcze w oczko łańcuszka. I na końcu tutaj raz jeszcze w ciałko i przechodzę dalej. I tak. Pierwsza łapka doszyta. Teraz ciut szybciej postaram się przyszyć drugą po drugiej stronie. Mówię ciut szybciej i zawsze wtedy wychodzi odwrotnie.
ucinamy niteczkę. Górne łapki doszyte, jeszcze tylko dolne. Dolne łapki ja przyszywam tutaj, jak mamy środek, tu magiczne kółko, no to dosłownie na kolejnym okrążeniu. I tak samo wbijamy się tu w tą część maskotki, następnie znowu w oczko łańcuszka nogi, znowu w maskotkę i znowu w nóżkę. Później wbijamy się na koniec w ciałko, przechodzimy igłą dalej. I tak, jak już jesteśmy przy ostatniej nodze, to możemy sobie podłączyć klej na gorąco. I teraz doszywamy właśnie ostatnią nóżkę. Dobra, mamy tutaj wszystko podoszywane. Klej już jest też prawie rozgrzany. I tutaj uwaga, przy klejeniu musimy bardzo uważać. No to jest wiadome, ale nic nie zaszkodzi przypomnieć. I tak, ja sobie... może bym pokazała, co robię. Daję odrobinkę kleju tutaj na środek. Przyklejam oko. I później to samo robię z drugim okiem. I drugie oko przyklejone. Prawie równo wyszło. A, jeszcze tylko zostanie nam wyszycie buzi. O tym przecież zapominam cały czas. Dobra, tu mamy wszystko poklejone. Wyciągamy sobie klej już. Nie będziemy go używać. Bierzemy jeszcze tylko czarną włóczkę i wyszywamy tą buźkę. Wszywamy się z tyłu i przechodzimy pod oko, mniej więcej w połowie wysokości głowy, na środku. Przeszywamy się tak, żeby zostawić tutaj kawałeczek nitki. I ja sobie tak naprzemiennie przyszywam, chwytając po kilka półsłupków. I tak, wyszywać to ja nie potrafię. Może się kiedyś nauczę. Nic straconego, wtedy, kochani, będziecie mieli tutoriale z wyszywania, ale póki co to jest tylko tak prowizorycznie. Tak, ważne, żeby skończyć wyszywanie na tym samym tutaj poziomie, co zaczęliśmy.
i na końcu przeszywamy się w to miejsce, gdzie zaczynaliśmy. Wiążemy te dwie niteczki na dwa supełki i albo się przywamy, albo przeciągamy tak szydełkiem. Ucinamy te niteczki. I nasza żabka jest gotowa. Mam nadzieję, że dzisiejszy tutorial Wam się spodobał. Widzicie, każda żabka inaczej wygląda, ale chyba taki jej urok. Zresztą, kochani, to jest rękodzieło, nie maszynowa produkcja. Mam nadzieję, że dzisiejszy tutorial Wam się spodobał. Jeśli tak było, będzie mi miło, jak zostawicie łapkę w górę pod tym filmem, subskrypcję na moim kanale oraz jak zajrzycie do opisu, tam są różne linki właśnie do Buy Coffee albo do Instagrama. Tam Was zachęcam też, żebyście weszli i nie zaczęli obserwować, bo często wrzucam na relacje rzeczy, które na przykład będą. Ja Wam za dzisiaj ślicznie dziękuję. Trzymajcie się cieplutko. Wszystkiego dobrego i powodzenia.